dzisiejszym odcinku. A czy wasza mama wie o tym pomyśle? Mogliby jeszcze pójść do sądu. Co? To ma uratować czyjeś życie. Matko jedyna. Pani Wiolu, odkrywam panią na nowo. No, panie Rysiu, takiego rozmiaru to się nie spodziewałam. Co się tutaj dzieje? Ja żądam natychmiastowych tutaj wyjaśnień. Żądam! Ale pani Elżbieto... W niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. Dawid, mechanik samochodowy z warsztatu Majewski-Wrzosek, został poproszony przez zaprzyjaźnionego klienta o wstępne oględziny auta sąsiada. Ale jaja. Dzień dobry. Jak tam idzie, Masteczko, panie? Panie sąsiedzie? Ujdzie. To straszny gratis, ale wie pan, mam motywację, no bo każdy grosz się teraz przyda, nie? No tak, rozumiem. Wszedłem sąsiadów, wie pan? I kilku chętnie się zgodziło, żeby dorzucić parę grosza dla pana siostrzenicy. Nie, no nie wiem, co powiedzieć, panie Tadeuszu. Ja też coś dorzucę od siebie. Rak to jest straszna choroba. Od pana Tadeusza wiedziałem, że jego sąsiad zbiera pieniądze na chorosiostrzenicę. Chciałem się do czegoś przydać. To moje obejście. Przepraszam, panie Mateuszu, to jest Dawid, najlepszy mechanik w promieniu 100 kilometrów. O, już bez przesady, proszę. Nie przesadzam. To zdolny chłopak. Obiecał, że przyjdzie pana Fiacikowi. No, bardzo bym był wdzięczny, wie pan, ze mnie to żaden mechanik. No, oldtimer jak się patrzy. Zdaje się pan, że można go uruchomić? Wie pan co? Ja nie będę panu ściemniał, no. Przyjedzie pan do nas do warsztatu na Słoneczną. Nasi szefowie to są profesjonaliści. Pan Ryszard i Wojtek. Szczególnie pan Ryszard. On się zna na takich samochodach. Ja to za młody jestem, tak? No tak, ale ile to będzie kosztować? Nie skrzywdzą pana. Ceny mają umiarkowane, a za solidność mogę ręczyć. Ja też coś szefom napomnę, także spokojnie. Nie no, tak jak mówicie panowie, no to spróbuję. Niech pan jedzie na Słoneczną. Dobrze, zrobię tak. Dziękuję bardzo. Nie ma za co. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Elu, tą wodę ci kładę tutaj. Dobrze. A jak tam Mirelka? Pozbierała się już? Daj spokój. Siedzi cały dzień w pokoju i płacze. Biedna dziewczyna. A biedni to my z Ryśkiem jesteśmy, wiesz? Wiesz, ile kasy poszło na to wesele, a raczej w błoto. Elu, ale wystaciliście tylko pieniądze, a ona, wiesz, serce, rozum i dumę. Dzień dobry. Dzień dobry. A cóż to, dziewczynki, możemy dla was zrobić? Mamy zadbać o te piękne warkoczyki? Dziewczyny, a czy wy nie powinnyście być w szkole? Zwolnili nas gdzieś z lekcji, bo pani się rozchorowała. Bo my z Anią, to znaczy z siostrą, chciałybyśmy obciąć włosy. To znaczy? Ale te piękne warkocze? Tak, ale wie pani, takim jednym ciachnięciem. No, co to znaczy właśnie? No, bo my byśmy chciały te włosy sprzedać. A, rozumiem, wy chcecie te włosy na perukę. Tylko, że to nie jest tak, dziewczynki, że my sobie tak po prostu ciachniemy. To jest taka specjalna metoda obcinania włosów. Musimy najpierw te włosy rozdzielić na pasemka. Jolu, a czy wasza mama wie o tym pomyśle? No nie wie. To niestety, przykro mi, nic z tego. No ale Nic z tego, przykro mi. No to chyba jakieś żarty, że mam obciąć im włosy, a jutro przyjdzie ich matka i mnie zabije. Żaden fryzjer nie zrobi tego bez zgody rodziców. Żaden. Tymczasem właściciel starego samochodu skorzystał z rady swojego sąsiada oraz Dawida i przyjeżdża do warsztatu Majewski i Wrzosek.
Przysłał mnie do was pan Tadeusz Sitek i pan Dawid, który u was tutaj pracuje. Powiedział, że jesteście najlepsi. Miło to słyszeć. A co my tu mamy za zabytek? To nie tylko zabytek, ale to ma uratować czyjeś życie. Dawid coś wspominał, że zbiera pan pieniądze dla siostrzenicy. Tak, dziewczyna ma 22 lata. Jest chora na białaczkę. Życie jej się kończy. Potrzebuje drogiej operacji w Niemczech. Tylko ja dalej nie rozumiem, co z tym wszystkim ma wspólnego to Tesco. Chciałem go wyremontować, wie pan, pojeździć z turystami. Taka atrakcja, no. Teraz są modne takie Oldtimery. Tak. Teraz oldtimery się nazywa, takie graty. No i chciałem spróbować, no ale nie idzie mi z remontem i myślałem, że wy mi pomożecie. O, rzucić okiem zawsze można. Wojtuś, zobacz jak tam. Kurczę, wiadomo, że robota zawsze goni, ale jak tu odmówić takiemu człowiekowi? Nie dla siebie zbiera. Nie no, to będzie sporo pracy, a w ogóle gdzie pan ma tablicę? Zgubił pan? Wie pan, on nie jest zarejestrowany. Stał u mnie na działce i przyjechałem i no, nie stać mnie było na lawetę nawet. Wiecie panowie, bo jest taka sprawa, no. Ja nie za bardzo mam pieniądze, żeby wam zapłacić. Ja całe swoje oszczędności wydałem na terapię Marysi. Sporo tu roboty, ale pomożemy, nie ma sprawy. Ryszard, No. pozwól proszę. Słuchaj, to nie jest to, że ja nie chcę pomóc, czy nie jest mi żal tej dziewczyny, ale pamiętaj, my nie jesteśmy instytucją charytatywną. Wojtuś, sam wiesz, jak to jest być biednym. Pomóżmy tej dziewczynie. Krysiek, masz za miękkie serce, no ale dobra, niech będzie. Proszę pana, niech pan się nie martwi. Jakoś się dogadamy. Dziękuję. Wiem, sytuacja była dynamiczna, ale prawdę mówiąc miałem wątpliwości, czy za chwilę nie będziemy dokładać do tego interesu. Ola, chodź, idziemy już. Poczekaj, zostaw mnie. Bo proszę pani, my nie chcemy mówić o tym mamie, bo ona by się nie zgodziła. No, wcale się nie dziwię. Ale pani nie rozumie, my jesteśmy bardzo biedni. Tata nas zostawił. Mamie jest z tym strasznie wstyd. I my jej tymi pieniędzmi chcemy pomóc. Aż serce pęka, takie małe, a takie roztropne. I to w takiej trudnej sytuacji. Życie jest niesprawiedliwe. Żeby kupiła coś do jedzenia, jakieś ubrania. Ale nie dla nas. No nie dla nas, tylko dla naszych 2 młodszych braci i naszej malutkiej siostry. Matko jedyna. Biedna dziewczyna. Powiem szczerze, że dziewczynki nie wyglądały na biedne. Na pewno matka starała się, żeby miały wszystko, co potrzebne, mimo że w domu się nie przelewa. Przez chwilę zawahałam się, czy nie obciąć im tych włosów. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Panie Ryszardzie, przyszedłem podziękować, bo do pana mechanik się spisał i przepływowierz mam już gotowe. To się cieszę. Bronek to solidna firma. O. A co to za cudo? Raczej złom i mój nowy problem. Dlaczego problem? No bo muszę ten złom przywrócić do życia, a krucho z częściami. Niektóre trzeba od ludzi przez internet zamawiać, niektóre, wie pan, zastępować innymi. O i blacha kiepska. Będę musiał jeszcze namówić znajomego lakiernika. Ale dlaczego pan się w ogóle tego podjął? Wie pan, no, człowiekowi nie mogłem odmówić. Ma chorą na białaczkę siostrzenicę. Dziewczyna ma 22 lata. Potrzebna kasa na leczenie. Wymyślił sobie, że wyremontuje ten samochód i będzie nim obwoził po mieście. I co? Chce tym zarobić na leczenie? No w duchu też tak pomyślałem, ale odmówić nie mogłem. No tak, ale w takiej sytuacji to trzeba trochę inaczej działać. No, kiedy zupełnie nie wiem jak, no. No tak. Nie no, tak sobie pomyślałem, że może... może ta dziewczyna ma jakieś konto, na które można wpłacać pieniądze. Mógłbym wpłacić trochę kasy i namówię znajomych, aktorów, kolegów. Świetny pomysł. No to ja zapytam pana Mateusza, jak tu się pojawi. O. No dobra, no to miłego dłubania. Dziękuję. Lecę. A ja wracam do roboty. Cześć. Kto by pomyślał, że taki celebryta przejmie się historią biednej dziewczyny?
ale od gadania do działania długa droga. No i co ja mam teraz z wami zrobić, dziewczyny? Pomóc nam i obciąć włosy na sprzedaż. Dobrze, zrobimy tak. Przyjdziecie, ale jutro, bo włosy nie mogą być świeżo umyte. Trzeba odczekać 24 godziny po mogą umyciu. być. Ale Ostatnio jak robił- Przestań, poczekaj, ja to załatwię. To, że salon nazywa się Bella Ella, nie oznacza, że Elżbieta tutaj jest szefową. I nie może mnie tak strofować przy klientkach. Nawet jeśli są to 12-latki. Ostatnio to robiłyśmy doczepy, a to są peruki i to jest zupełnie inna sprawa. No, Dobrze, przyjdziemy jutro. dobrze. Gdzie mieszkacie? Na Królewskiej... Niedaleko. Przyjdziemy jutro. Na 15, dobrze? Dobrze, na 15, jutro. Dobrze. Wiemy. To do zobaczenia. Do widzenia. Do widzenia. Jola jak zwykle nie łapała, o co chodzi. Chciałam pomóc tym dziewczynkom, ale miałam swój plan. Jola o mało mi go nie popsuła. Szefie, No, szef coś chciał ode mnie? chodź tu, bo mi się rozrusznik zakleszczył. Weź no tu, chwyć. Ach, czekaj, kabel trzyma. Słuchaj, temat jest. Tak? Części do tego samochodu pana Mateusza coś mu nasz warsztat polecił. Chyba w muzeum trzeba byłoby poszukać. Ty się, Dawid, nie nabijaj, tylko pomóż. Pogrzebiesz w tym internecie, coś na pewno znajdziesz. Ja próbowałem, ale chyba za stary jestem. Muszę to do lakiernika przygotować. Czekaj. O, dobra, już mam go. Dobra, czego brakuje? Jakich części? A gdzieś miałem tutaj spis braku tych części. O. Kabel haczy. Dawid, na miłość boską, gdzie ty się podziewasz? Klientka czeka na zmianę oponu od pół godziny. Przepraszam, szefie, chciałem panu Rusiowi pomóc. Zatrzymał mnie na chwilę. Przyjdę, dobrze? Krzysiek, ty nie możesz wszystkich w to wciągać. Nie dość, że ty siedzisz non-stop w tym graniu, też pracowników w to wciągasz. Wojtek, no ale po co się denerwujesz? No, przepraszam cię, że zagarnąłem Dawida. Pamiętaj, on ma zlecenia, za które dostajemy kasę. No jasne, rozumiem, ale już kończę. Lakiernik umówiony, no. Błagam, pośpiesz się. Wojtek przesadzał. Niepotrzebnie się pieklił. Co w tym złego, że chciałem pomóc człowiekowi? Jak ty możesz w ogóle taka być? Ja nie rozumiem. Jolu, zaufaj mi, naprawdę. Ja nie rozumiem, jak tak się można zachowywać. Przecież jak ty złamałaś tym dziewczynom serce. Proszę cię. Ale ja uważam, że pani Ela ma rację. Bez zgody rodziców sama bym ich nie obcięła. Mogliby jeszcze pójść do sądu. Jestem nauczycielką, więc wiem coś o rodzicach w dzisiejszych czasach. A ja chcę im pomóc, ale nie obcinając te piękne warkocze. A jak? Po pierwsze, chciałam wydobyć od nich, gdzie mieszkają, bo chcę tam pójść i porozmawiać z ich mamą. Wiesz, może potrzebna jest pomoc, ale to wymaga delikatności. Tej delikatność, pierwsze słyszę. Jeszcze się zdziwisz ją. Mnie naprawdę wzruszyła historia tych dzieci. Takie małe, a już tak poważnie podchodzą do życia. Prawda? No ale jak chciałaby im pani pomóc? No jeszcze nie wiem. Porozmawiam z tą mamą, może nie ma pracy, może potrzebna będzie jakaś mała pożyczka. No nie wiem. tak? No tak. Powiem ci, no, teraz to mi zaimponowałaś. Nawet nie sądziłam, że jesteś do takich uczuć zdolna. No widzisz, Jolu, nie tylko ty masz uczucia. No. Ela mnie zaskoczyła. Myślałam, że chce zbyć te biedne klientki, a ona naprawdę się przejęła. Dawidek, Ta? chłodnicę trzeba wyjąć. Okej. Na kiedy? O, zaraz za to się weźmiemy. Słuchaj, Ta? mam dla ciebie spis tych brakujących części. Sporo tego. No, ja sam nie dam rady załatwić. Dobra, no zobaczymy, co da się zrobić, okej? No. Okej. O, kogo my widzimy? Co tam? Przepływomierz znowu nie działa? Nie, działa. A, to dobrze. Tylko cały czas chodzi mi po głowie ta dziewczyna z białaczką. Jeszcze nie pytałem pana Mateusza o to konto. Nie o to chodzi. Pan pewnie nie wie, bo pan nie siedzi na tych plotkarskich portalach, ale ja... Stare auta to moja pasja. Żona co prawda kręci nosem, Wiem, o co chodzi. No, mam kumpla, który jest kolekcjonerem takich aut i widziałem u niego podobny egzemplarz. Może on by miał jakieś części.
No właśnie o tym z Dawidkiem rozmawiamy. No to ja bym zrobił kilka fotek. Będzie łatwiej te części znaleźć. Dobrze, tu pan ma numer nadwozia. O. Świetnie. A tu jest tabliczka znamionowa. No i mamy wszystko. Super. I ja pozwolę sobie wziąć tą listę. Może coś uda się znaleźć. I zrobię jeszcze kilka z zewnątrz. Dobrze. Dawid, zamknij klapę. Pan Darek naprawdę się zaangażował. Pomyślałem, że z jego znajomościami uda nam się wyremontować tego Fiata. Wie pan, taki samochód ma w sobie coś. Przypominają mi się moje młode lata. O, śmigało się takim na disco. A nie. Jak byłem młody, to miałem junaka i nim zadawałem szyku pod dyskotekami. Wie pan, ja kocham stare motocykle. Upatrzyłem sobie nawet jeden teraz taki motor. No piękny, chopper. I to jest marzenie mojego życia. No to co pana powstrzymuje? No wie pan, po pierwsze kasa, a po drugie... Żona. Widzę, że pan mnie rozumie. Panie Rysiu! Panie Rysiu! tak? Wojtek pana szuka, piekli się jakieś faktury. No ale mam akurat ważnego klienta. A no widzę. Dzień dobry, panie Darku. Dzień dobry, dzień dobry. A, to pewnie panowie rozmawiają o męskich pasjach, co? A tak. Tylko że nie każda kobieta jest w stanie je zrozumieć. A widzi pan, i tu się pan zdziwi. Bo ja na przykład rozumiem, zwłaszcza pasję do zabytkowych i dojrzałych modeli. Uważam, że mają w sobie ukrytą moc, której nie widać na zewnątrz. Tak jak ten fiacik. Pani Wiolu, odkrywam panią na nowo. A jeszcze pana nieraz zaskoczę. Niech teraz pan ucieka do Wojtka, bo naprawdę będzie się wkurzał, że pan tylko remontuje tego fiacika. Ma pani rację. No to idę. No to ja też lecę. Proszę pani przodem. Chodźmy. Nie wiedziałem, że z Wioli taka pasjonatka motoryzacji. Jej ten Fiat też wpadł w oko. Łezka wokół się kręci. Wracają wspomnienia. Właściciel odnawianego samochodu przychodzi zobaczyć się ze swoją siostrą i chorą na raka siostrzenicą. No cześć. Co się stało? Słuchaj, była u mnie żona pana Tadeusza. Przyniosła nam parę tysięcy. Wzruszyłam się. Ale to wszystko za mało. Ja wiem, no ale... Słuchaj, i za wolno. O, hej, wujku. Cześć, kochani. Jak ty się czujesz? Tak sobie. Co się mamie stało? Dzwonili ze szpitala z Niemiec. Operacja musi się odbyć najpóźniej za 2 tygodnie. Lekarz tak powiedział? I jeszcze, że to ostatnia szansa. Wujku, ja już się chyba pogodziłam z tym, że umrę. Przestań, nie mów tak. Wszystko będzie dobrze. Coś wymyślimy. Patrz. Pan Mateusz odebrał telefon z warsztatu z prośbą o przyjście. Właściciele oraz Darek Witar mieli dla niego niespodziankę. Proszę bardzo. Jestem. Damy, panie Dariuszu, pomogę. Proszę. Ciężkie. Sporo tego. Tak. No i mamy. Przepraszam. To jest właśnie pan Mateusz, który remontuje to cacko. Dariusz Witter, miło mi. Mateusz Górecki. Wygląda pan tak samo w telewizji. Dziękuję. Staram się. No, tak jak obiecałem, przywiozłem te brakujące części. Świetnie, bo już zacząłem tracić nadzieję. To znaczy, nie wszystko udało się załatwić, ale jest emblemat, klosz, wloty powietrza i parę drobiazgów. Rewelacja. Widzi pan, panie Mateuszu, niepotrzebnie się pan martwi. Wszystko będzie dobrze. Wcale się na to nie zapowiada. A co się stało? Rozmawiałem z moją siostrą. Marysia musi mieć operację najpóźniej za 2 tygodnie. To faktycznie zaraz. Ta choroba tak szybko postępuje, że jeżeli ona za 2 tygodnie nie wyjedzie do tego Düsseldorfu, to oni jej nie pomogą. 2 tygodnie, no. Mało czasu. No.
Panowie, a może sprzedalibyśmy ten samochód? Może, nie wiem, nie ma sensu bawić się w jego renowację. Może, ja nie wiem, no przecież to są dodatkowe pieniądze. Przecież... Nie. Samochód jest u lakiernika. Tu trzeba pogłówkować. Panie Darku, co pan o tym myśli? Co ja myślę? No. Znaczy, już wcześniej prosiłem pana Ryszarda o numer konta pana właśnie. siostrzenicy, tego, na które można wpłacać pieniądze. Poda mi pan, tak? No właśnie. Nie wiem, sam wpłacę i namówię kolegów. O. Ale czy to się tak szybko da coś zebrać? To znaczy wszystkiego na pewno nie zbierzemy, ale jakąś część tak. Poza tym przyszedł mi do głowy pewien pomysł i wydaje mi się, że w zaistniałej sytuacji to jest jedyne sensowne rozwiązanie. A jaki pomysł? Mój kolega, kolekcjoner, dał mi pewien namiar, tylko że ja muszę to najpierw sprawdzić. Nie chciałbym panu robić niepotrzebnych nadziei. Nie, rozumiem. Wie pan, ja już straciłem nadzieję. Ale panie Mateuszu, głowa do góry, działamy. Ja no. obiecuję, że jeszcze dziś wrócę tutaj z wieściami. No, dziękuję panu bardzo. Nie wiem, co powiedzieć. No to ja będę leciał i głowa do góry, panie Mateuszu. Mam nadzieję, że ten pana tajemniczy plan wypali. A my to rozpakujemy, nie, Wojtek? Skoro Witer tak się nim interesuje i ogólnie starymi autami, no to być może jest jakiś interes do zrobienia. Pomyślałem, że może się bardziej zaangażować w tę sprawę. Przepraszam panią bardzo. A o co chodzi? Czy pani tutaj mieszka w okolicy? Tak, oczywiście. Bo ja nie mogę znaleźć adresu. Gdzie jest Królewska? O, to tamten dom, proszę pani. Ten dom? Tak, tak. Jest pani pewna? No, oczywiście, no przecież ja tu mieszkam od 50 lat. A mój tatuś z zawodu dyrektor, no to kupił tu na Królewskiej dom. No i od tamtej pory... Bo ja jestem zaskoczona. A wie pani, no ja też byłam zaskoczona, a z mamusią to nigdy byśmy nie pomyślały, że go stać na taki dom. Wszyscy nam zazdrościli. No od tamtej pory podupadł trochę, bo... Ale ta baba miała gadane. No rozumiem, chciała poplotkować, ale ja musiałam się dowiedzieć jednej konkretnej rzeczy. No i przepraszam bardzo. Ale niech pani nie przeprasza. To przecież nie pani wina, że tatuś podupadł. Nie, przepraszam, bo ja nie o to miałam zapytać. Czy pani wie, kto tam mieszka? Tam? Pod 16? Tak, tam. A, to proszę pani, mieszkają państwo Pawelec. Tak? A zna ich pani? A, no wie pani, za kogo mnie pani ma? No przecież ja to wszystkich znam. A ci Pawelcowie, to muszę pani powiedzieć, zadzierają nosem. Ona wielka dama, a on, no... Aha, a mają dzieci? A mają 2 córeczki szkolne takie. Jedna od drugiej lepsza. Wychuchane to, rozpieszczone. No, rodzice bogaci, to te małe wszystko mają. Ale dzień dobry, to w życiu od nich nie usłyszałam. Uważają się za nie wiadomo kogo. 2 samochody w garażu. Dziękuję pani. Bardzo pani dziękuję. No ale o tych Gajewskich nie chciałaby pani posłuchać? To dopiero jest rodzina. O Gajewskich. Tak, ale innym razem. Ja muszę już lecieć. Dziękuję bardzo, do widzenia. Byłam zszokowana. Te dziewczynki nas okłamały. Udałam, że odchodzę, żeby pozbyć się sąsiadki, ale tak naprawdę musiałam wyjaśnić tę sprawę. Postanowiłam zostać tak długo, aż ktoś z domowników pojawi się w domu. Jak tam? No nie no, zacina się ten gaz. Poczekaj, spróbuję podregulować. Rysiek, ale ty nie próbuj, tylko zrób to po prostu, no. No daj mi chwilę, no. Samo się nie zrobi. O. Witam panowie. Witamy. Witamy. No ale tak wcześnie to się pana nie spodziewaliśmy. Pokazałem mojemu koledze, kolekcjonerowi, fotki tego Fiata. I on miał pewne podejrzenia. Jezus Maria, ale co, kradziony? Daj powiedzieć, to się dowiesz. Dobrze, niech pan mówi. Od wczoraj te swoje domysły sprawdzał i dzisiaj się one potwierdziły. Wiecie, kto jeździł tym Fiatem? Dokładnie tym egzemplarzem? Zbigniew Wodecki? Zaraz powiesz, że sam papież. No przestań. Papież. Papież Polak. Tym gratem? Papież jeździł tym Fiatem? Kto by pomyślał, że taki grat skrywał taką tajemnicę? Jakim gratem? Znaczy, to był
Samochód jego przyjaciela. W latach 70. robili razem wypady w Tatry. Potem ten przyjaciel sprzedał Fiata i aż dziwne, że on dotrwał do tych czasów i nie znalazł się na złomowisku. Mój kolega kolekcjoner, jak sprawdzał te numery, to zdębiał. Ale skąd on wiedział, jakich numerów szukać? Kolekcjonerzy mają swoje sposoby. Także za ten samochód można dostać kupę forsy. Ale kupy to znaczy ile? Dokładnie. Nie wiem, 30 000? Tyle pieniędzy? Za takiego grata? Panie Rysiu, nie grata, tylko oldtimera. No tak, ale na operację to i tak nie starczy. Potrzebujemy jakieś 60 000. No i jeszcze musimy znaleźć kogoś, kto oczywiście tyle zapłaci za ten samochód. A to nie będzie takie łatwe. Nie będzie łatwe, ale nie jest też niemożliwe. Ja myślę, że mam zainteresowanego. Rysiek i pan Darek brzmieli bardzo optymistycznie. Ja oczywiście chciałem wierzyć w to, że im się uda sprzedać ten tak zwany zabytek, ale prawdę mówiąc miałem co do tego pewne wątpliwości. Elżbieta długo czekała pod domem dziewczynek, które chciały obciąć warkocze. Fryzjerka była tak poirytowana prawdą o siostrach, że nie zamierzała odpuścić młodym klientkom. Dobry wieczór. Pani do nas? Tak, dobry wieczór, Ela Wrzosek. Dobry wieczór, dziewczynki. My się znamy, prawda? A skąd pani zna nasze córki? Z salonu. Z salonu? Z jakiego znowu salonu? O czym pani mówi? Z mojego salonu. Prowadzę salon Bella Ella. I państwa córki przyszły do nas. Moje córki? Ola? Ania? Byłyście w jakimś salonie? Co wy żeście znowu przeskrobały? Nie, nic takiego. Po prostu chciały, żeby obciąć im warkocze. Nie rozumiem. No, mówiły, że chciały pomóc mamie, że to na peruki, bo w domu się nie przelewa, bieda. Co? Na peruki? Tak. Ola, Ania, wytłumaczcie nam, co to ma znaczyć. Dlaczego wymyśliłyście taką historyjkę? No co tak stoicie? Odpowiadajcie. No bo my naprawdę potrzebowałyśmy tych pieniędzy. Na co? Przecież niczego wam nie brakuje do jasnej cholery. Bartek, nie krzycz na nie. Jasne, nie krzycz. To wszystko twoja wina. Rozpuściłaś ich jak dziadowski bicz. Robią z nami co chcą, włażą nam na głowę i jeszcze źle? Ostatni raz się pytam, na co wam były potrzebne te pieniądze? Bo nie chciałeś nam kupić najnowszych smartfonów. To były pieniądze na smartfony, tak? No, u nas w klasie każdy je ma, tylko nie my. No nie, ręce mi opadają. Nie wiem, co mam z wami zrobić. Naprawdę, bardzo mnie rozczarowałyście, dziewczynki. Przepraszamy, my naprawdę... Zresztą to wszystko Ola wymyśliła. Nie zwalaj na mnie, debilko. Sama jesteś debilką. Ej, spokój i grzeczniej. Na pewno wam się to nie upiecze. Macie szlaban do końca roku i zero kieszonkowego. Wiesz co, Bartek? A ja mam chyba lepszy pomysł. Mam do pani prośbę. Tak. Chciałabym, aby pani jednak ścięła im te włosy. Tak? No dobrze, jeśli pani sobie tego życzy, to dobrze. Zetnę wam włosy. Tak, ale udało się. Ale pieniążki ze sprzedaży włosów przeznaczymy na coś innego niż głupie telefony. Co? Jak to? Tak. Przekażemy je ludziom, którzy je potrzebują. Z pewnością wydadzą je mądrzej niż wy. I to jest bardzo dobry pomysł. Mama wpadła na genialny pomysł i mam nadzieję, że to was czegoś nauczy. To naprawdę dobra nauczka. No niestety, dziewczyny, kłamstwo ma krótkie nogi. Przynajmniej rodzice dobrze zachowali się w tej sytuacji. Do czego zdolne są dzieci, żeby zdobyć nowy telefon? Nie chcę nawet sobie wyobrażać, co zrobią, żeby mieć nowy samochód. Już niedługo przyjdą te felgi do pana samochodu. Nowiusieńkie. Dobrze. Dzień dobry, panowie. Co za wiadomość, której nie mogliście mi powiedzieć przez telefon? Mój znajomy znalazł kupca, który jest poważnie zainteresowany kupnem Fiata. Naprawdę? Ma prawdziwego fioła na punkcie papieża Polaka. A co ma do tego papież? No bo papież jeździł tym samochodem do Zakopanego. Nasz papież, no. A ten kupiec jest kolekcjonerem i wielkim fanem papieża. Jak zobaczył ten samochód, to tak się zapalił. Byłem zaskoczony tym, jak pan Dariusz zaangażował się w tę sprawę. Naprawdę zaczynałem wierzyć, że uda nam się uratować życie tej dziewczyny. A ile on mógłby dać za ten samochód? Tak mniej więcej. 40 000. 40 000? Nie wierzę. Panowie, no to jaki to sen jest? Przecież jeszcze wpłaty na konto, przecież to wszystko starczy na operację.
Kiedy będziemy coś wiedzieć? Myślę, że na dniach. Jak tylko dostanę cynk, że klient się zdecydował, od razu dam znać. No. A teraz muszę lecieć. Mam spektakl. Nie no, tak, to wszystko zrozumiałe, ale nie wiem, jak panu dziękować, naprawdę. Na razie nie ma za co. Lecę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. No, widzi pan, panie Mateuszu, nie ma się co martwić. Chodzi na to, że wszystko się uda. Tak. Swoją drogą Witer ma niezłe znajomości. Pomyślałem, że to chyba najwyższy czas zastanowić się nad wspólnym interesem. Cześć, gdzie Marysia? Śpi. Mamy. Ale co mamy? Pieniądze na operację. No niby skąd? Okradłeś bank, czy co? No skąd? Co tu powiadasz? Przecież wyobraź sobie, że za tego naszego fiacika ktoś zapłaci duże pieniądze. Wyobraź to sobie? Tak powiedział pan Witer. Jaki znowu Witer? O Jezu, no ten z telewizji, co ci mówiłem przecież, no. Powiedział, że nawet 40 000 złotych możemy za to wziąć. Słuchaj, nic z tego nie rozumiem. Ten aktor da ci te pieniądze, czy co? Znalazł kolekcjonera, który będzie chciał zapłacić za samochód, którym jeździł papież. Jaki papież? O Jezu, no jaki papież? Nasz papież Polak. To jest samochód, który należał do jego przyjaciela. Oni we dwóch jeździli do Zakopanego, rozumiesz? A, no to teraz rozumiem. Ale to i tak nie wystarczy, Mateusz. Dlaczego nie wystarczy? Dzwonili ze szpitala z Niemiec. I co? Marysia ma złe wyniki. Żeby ją w ogóle dopuścili do zabiegu, musi brać strasznie drogi lek. Inaczej choroba zacznie postępować i ta operacja nie będzie miała sensu. Jak drogi? Za jedną dawkę trzeba zapłacić 10 000. Może 12 dni do operacji to jest... To jest katastrofa, Mateusz. Zaprzyjaźnionemu z Ryszardem lakiernikowi udało się przywrócić fabryczny kolor zabytkowego auta. No, powinno być dobrze. O, tak. No. No, Rysiek, wyjeżdżaj, mamy gościa. No jak tam, panowie? Wow! Widzę, że kolor zmieniony. Podoba się? No, taki bardziej papieski. No. Ale mam prezencję, nie? No. A pan zobaczy, panie Darku, tu z przodu. Jak elegancko. Znaczek na środku nowy. Dobrze, No, dobrze. jeszcze założymy pasek na alternator, wentylator na chłodnicę. No i musimy podkleić w 2 miejscach podsufitkę. I właściwie można powiedzieć, że będzie gotowe. To właśnie poniekąd ja w tej sprawie, bo mój znajomy, kolekcjoner, powiedział, że w ciągu 2 dni sprowadzi wszystkie brakujące części i sprzedajemy. Ale za tyle, ile chcemy. Za tyle, ile chcemy. Genialne. Pan Mateusz się ucieszy, jak przyjdzie. No dobra, ale w takim stanie nikt go na pewno nie kupi, także do roboty. Mamy tylko 2 dni. To straszne, kiedy pieniądze decydują o ludzkim życiu. Podobała mi się determinacja Witera, bo wcale nie musiał tego robić. Ten sam? No. Nieźle go odpisowaliście. Właśnie. Kolor też fajny. Jak ktoś ma go kupić za taką kasę, to wszystko musi być na tip-top. Boję się, że tyle osób się zaangażowało, a nic z tego nie wyjdzie. Jak to? Co się stało? Marysia, żeby pojechać do Niemiec, musi brać jakiś bardzo drogi lek. Ale bardzo drogi? To ile potrzeba jeszcze kasy? Drugie tyle. Co? Tak myślałem. To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe. No tak, bo jej stan się pogarsza i ci z Niemiec powiedzieli, że jeżeli nie weźmie tego leku, to ta operacja nie ma sensu. Panie Darku, co pan o tym myśli? Coś trzeba na pewno zrobić. No właśnie, tylko co? Wie pan, no skoro Marysia ma jakieś konto, to może nagłośnimy tę zbiórkę. Ja ją zareklamuję. Wiele znanych osób angażuje się w takie akcje, wtedy efekt jest lepszy. No, to jest pomysł, no. Zresztą ja napiszę też posta na moim fejsie. No pan, panie Darko, to ma naprawdę niezłe pomysły. Brawo. No jakby trzeba było zamieszać w internecie, to Klaudia pomoże. Niech pana siostra zgłosi się do salonu fryzjerskiego i kosmetycznego Bella Ella, które prowadzą nasze żony. Ona tam pracuje. Na pewno coś doradzi. No dobrze, pójdę tam, jak teraz będę wracał. Dziękuję. Już straciłem nadzieję. A tu proszę.
Pan Witer znowu wpadł na genialny pomysł. Widać, że naprawdę przejął się losem siostrzenicy pana Mateusza. Przyznam, że i mnie ta historia wzruszyła. O, i kolejne 2000 od kogoś. Naprawdę? No i tak od wczoraj. Jeden nawet chce się ze mną ożenić. Bo jesteś śliczna, córeczko. O, już przestań, mamo, przecież jestem całkiem łysa. Kochana, wiesz, jakie teraz są super peruki? Zaraz ci coś dobierzemy. Chcesz? Czy ja wiem, naprawdę wygląd teraz dla mnie rzecz zupełnie nieistotna. Kochanie, my to rozumiemy, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Nastawienie psychiczne to jest podstawa, a jak wiadomo, psyche i fizis idą w parze, tak? Tak jest. Chodź. Sprawdzimy ten kolor. Chodź. I córeczko. Patrz, stań tutaj. O, ładnie, prawda? Bardzo dobrze. Super, naprawdę ślicznie. Ja zawsze miałam czarne. Czarne, no rude, blond. Kobiety bez przerwy zmieniają kolor włosów. Dokładnie. Klaudia, sprawdź w internecie, w tym sklepie internetowym. Jakie tam mają... Oni mają naprawdę wielki wybór. Zobacz. Cieszyłam się, że możemy pomóc tej dziewczynie. No taka młoda, a już po takich przejściach. Chciałam, żeby chociaż na chwilę zapomniała o swojej chorobie i poczuła się jak normalna dziewczyna. Mamo, ale my nie chcemy ścinać włosów. Jak to? No bo my lubimy nasze włosy. A jakbym wam za to kupiła smartfony, to dacie się obciąć? Tak. No jasne. Ha, a więc widzicie, nie jesteście aż tak bardzo przywiązane do swoich warkoczy. Słuchajcie, była wina, musi być i kara. Proszę bardzo, wchodzimy. Danie? To by mogła być. Co się mówi? Dzień dobry. A, dzień dobry. O, czy to są te nasze biedne dzieci, które mają tyle rodzeństwa, a żadnych ubrań? Tak, to te. No co powinnyście powiedzieć panią fryzjerką? Przepraszamy. No dobrze, a teraz ściągnijcie kurteczki, tak? Poczekamy na swoją kolej, a pani Ela już zrobi co trzeba. Mamo, ale my naprawdę nie chcemy. No, trzeba było myśleć, zanim przyszłyście tutaj pierwszy raz, prawda? Rysia też miała kiedyś takie piękne warkocze, zanim zachorowała na raka. Mamo, przez ciebie czuję się jak ofiara. Ale słuchaj, wyzdrowiejesz, córeczko, i ci odrosną, zobaczysz. No właśnie, nikt nie daje gwarancji, czy w ogóle odrosną. Może już do końca życia będę łysa. Nie mów. Nie mów. Mamo, a dlaczego tamta dziewczyna płacze? Jest bardzo chora. Na taką chorobę, przez którą wypadają włosy. I nie wiadomo, czy jej odrosną, tak? Nie wiadomo. Bo my chciałybyśmy oddać ci nasze włosy. Słucham? No, chciałyśmy kupić za nie smartfony, ale uznałyśmy, że tobie bardziej się przydadzą. Jeju, nie wiem, co powiedzieć. Tak bardzo wam dziękuję. Dziewczyny, no tego się po was nie spodziewałam. Super, córki. Ja też nie, ale to piękny gest. Bardzo. To co? Tniemy? Tniemy. Tylko pamiętaj, Ela, na pasma, tak? Najpierw na pasma, dopiero... Nie ucz profesjonalisty. Dobra, to ja biorę jedną dziewczynę, ty drugą. To zapraszamy tutaj. Siadajcie. potrzebne. Byłam dumna z tych dziewczynek. Zdobyły się na piękny gest i może przy okazji czegoś się nauczyły. Dzięki nagłośnieniu sprawy i wpłaconym do tej pory pieniądzom, siostrzenica pana Mateusza przyjęła pierwszą dawkę leku. Jak się czujesz, kochanie? Dobrze, tylko trochę słaba jestem po tym leku. Nie martw się, to minie. Najważniejsze, żeby lek zadziałał. Musisz wytrzymać do operacji. Wytrzyma, Marysia jest dzielna. Wiecie co? Z wpłat na konto mamy już ponad połowę. Jeżeli uda nam się sprzedać Fiacika, to jesteśmy w domu. Oby, Boże. Kiedy będzie coś wiadomo? Pan Witer da nam znać. No, spoko. Wiesz co, Mateusz? Mieliśmy wielkie szczęście, że trafiliśmy na tak dobrych ludzi. To prawda. Mam nadzieję, że szczęście nas nie opuści. Tak, też mam taką nadzieję. No, panowie, czapki z głów. Jest piękny. Prawda? Tak, teraz to nawet sam papież mógłby nim jeździć. No. Jezu. No, panowie, aż trudno uwierzyć, że to ten złom, co rodzewiał u mnie w ogrodzie. A widzi pan?
Niech pan nacieszy oko, bo za chwilę przychodzi kupiec i go zabiera. Na szczęście przelew przyszedł wcześniej niż on. Nie, my panowie nie przyszliśmy tu po pieniądze. My przyszliśmy tu podziękować. Z całego serca panom dziękuję za całą pomoc, naprawdę. Cała przyjemność po naszej stronie. Powiedział ten, co się najbardziej smarem uwalał. Nie, ale naprawdę, panowie, dzięki panu, panie Witer, mało, że Marysia dostała leki i naprawdę czuje się lepiej, to starczy nam na to, żebyśmy obydwoje z Bogną pojechali do Niemiec. Razem z nią, wie pan, no to nie wiem, jak się odwdzięczymy. To jest najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia. Proszę bardzo, można przeliczyć 45 000. 45? Przecież miało być 40. Ale kolega pana Darga, jak się dowiedział, na jaki cel zbieramy, dorzucił jeszcze 5. No ale, no to nie, no 5 000 jest dla was. Nie. Grosza od pana nie weźmiemy. Ale ja naprawdę nalegam. Mowy nie ma. No to w takim razie naprawdę bardzo dziękujemy. Jak ja się panom odwdzięczę. Bądź zdrowa i ciesz się życiem. Dziękuję bardzo. Szczerze mówiąc, to nie do końca wierzyłem, że uda im się zebrać pieniądze w tak krótkim czasie. Oczywiście spora w tym zasługa Witera, ale my też daliśmy z siebie wszystko. Panie Rysiu, a pan jeszcze w pracy? Czekam na Elę. Miała po mnie wpaść. O, wow. Co za maszyna. No, panie Rysiu, na takiej to wyglądałby pan naprawdę zjawiskowo. Tak pani myśli? Ten stary samochód pana Mateusza obudził we mnie dawną pasję. No powiem szczerze, że takie cacko to można oglądać i oglądać nocami. A teraz pani tu zobaczyła. O. O, no powiem szczerze, że naprawdę nie spodziewałam się, że jest tak ogromny. O, wow. No, panie Rysiu, powiem szczerze, że takiego rozmiaru to się nie spodziewałam. Wiedziałam, że ma przede mną tajemnicę. Ale że to? Jest naprawdę ogromny, ogromny. Co się tutaj dzieje? Ja żądam natychmiastowych tutaj wyjaśnień. Żądam! Ale pani Elżbieto, czego pani żąda? Eluniu, skarbie, o co ci chodzi? Znaczy, ja żądam, żebyś natychmiast przestał oglądać te motocykle po prostu. I idziemy, Rysiu, idziemy. Do widzenia. Do widzenia. W następnym odcinku Elżbieta staje w obronie dziewczyny nękanej przez rówieśników. Wasze zachowanie jest skandaliczne. Proszę cię, nie! Boże! Mechanicy przejmują dziwnie zachowującą się celebrytkę. Jezusie, święty Dawid! Pan chce ode mnie wyciągnąć jakieś pieniądze. Jaką tajemnicę skrywa ciotka Wojtka. Nie byłam do końca z wami szczera.